Hej, witam was na kanale Hajkar, z tej strony Michał i zapraszam na test Toyoty Prius. Tak, to jest nowa generacja Priusa, nijak nie przypominająca tych wcześniejszych, które tak bardzo kojarzą się nam z oznaczeniami taksówek. Obecnie wśród nowych modeli pałeczkę z napisem taksi przejęła bardziej Corolla i nowy Prius absolutnie nie będzie o to walczył, co od razu widać. Toyota wraz z piątą generacją Priusa postanowiła zrobić z niego model, który będziemy kupowali oczami, ze względu na zdecydowanie wyróżniający się wygląd, a nie czystym rozsądkiem. Ale zacznijmy jak zwykle od koloru. Tutaj mam ładny, czerwony lakier specjalny o nazwie Infrared, ale są też opcje mocniej stonowane, czy chyba najbardziej promowany kolor żółty, nazwany musztardowym. Jak pierwszy raz zobaczyłem nowego Priusa, to moją reakcją było po prostu krótkie wow. No popatrzcie tylko na te linie nadwozia, chyba nigdy nie widziałem tak mocno pochylonej przedniej szyby, a dach najwyższy punkt osiąga dopiero gdzieś na wysokości słupka B, po czym ponownie opada ku tyłowi. Oprócz tego widzimy naprawdę agresywnie narysowany przód z ostrymi reflektorami w kształcie litery C, których dolna część ładnie przechodzi we wloty powietrza. Wloty znajdziemy również na dole zderzaka, otoczone taką srebrną ramką. Z profilu oprócz samej linii nadwozia zauważymy też czarne lusterka oraz obramowanie szyb, a także czarne nakładki na nadkola, które w tym segmencie są raczej niespotykane, ale również pierwszy raz widzę tak mocne wgłębienie linii bocznej na progach i drzwiach tylnych. Na nich zauważymy też, że klamka powędrowała na słupek C i teraz jest elektroniczna, ale na wypadek możemy również otworzyć drzwi manualnie, jednak nie jest to najwygodniejsze. Na koła składają się bardzo ładne, dwukolorowe felgi w rozmiarze aż 19 cali z bardzo wąskimi oponami 195×50, a tylko w bazowej wersji dostaniemy 17 z dodatkowymi kołpakami. Tył szokuje już najmniej, chociaż dalej mamy bardzo ładne elementy jak ostro zakończone lampy wbijające się w zderzak, które dodatkowo łączą się wypukłą listwą świetlną z wyczuwalnym efektem 3D. Pod spodem szeroki czarny napis Prius, a w dolnej części zderzaka więcej czarnego błyszczącego plastiku i schowana rura wydechowa bez zbędnych atrap. System bezkluczykowy działa najbardziej standardowo, czyli otwieramy przez wsunięcie ręki za klamkę, a zamykamy dotykając wyznaczonego na niej miejsca. Wymiarami Priusowi najbliżej do Corolli w sedanie, więc jest to segment kompaktów. Ma on 460 cm długości, 178 cm szerokości i wysokość zaledwie 143 cm. Rozstaw osi to 275 cm, prześwit w okolicach 14 cm różni się w zależności od wybranych felg, a masa własna to lekko ponad 1600 t. Takie wymiary przekładają się na zaskakująco mały bagażnik o pojemności zaledwie 284 litrów, chociaż wydaje się być większy. Jest całkiem szeroki i głęboki, ale też bardzo niski. Jest dobrze wykończony, nie ma żadnych haczyków, ale znalazłem gniazdko o mocy do 1500 W. Próg wyładunkowy jest widoczny, a pod podłogą znajdziemy jeszcze trochę miejsca na mniejsze przedmioty i pomimo, że osłona bagażnika ładnie się składa, to jeśli chcemy mieć równą powierzchnię, niestety się tutaj nie zmieści. Oparcie kanapy możemy złożyć z pozycji bagażnika w proporcjach 40:60. Niestety nie znalazłem, do ilu zwiększa się nam przestrzeń, ale podłoga jest zupełnie płaska, a do tego pasy mają swoje uchwyty, więc nie będą się plątały. Z przycisku na klapie możemy zareglować wszystkie zamki, a jej elektryczne sterowanie dostępne jest od wersji Prestige. Posłuchajmy teraz, jak zamykają się drzwi.
No powiem wam, że pierwszy raz spotykam się z tym, żeby tylne drzwi brzmiały lepiej od przednich, które strasznie rezonują gołą blachą. Tylne drzwi nie otwierają się też zbytnio szeroko, ale sam otwór jest całkiem spory, więc w miarę wygodnie można zająć miejsce. Przy wzroście 1,72 m, siedząc sam ze sobą, mamy mnóstwo miejsca przed kolanami, pod fotelem opuszczonym maksymalnie buty wchodzą tak na wcisk, a nad głową jakieś 2-3 palce wolnej przestrzeni, więc mocno czuć wysokość nadwozia i opadającą linię dachu. Kanapa jest bardzo delikatnie wyprofilowana, ale siedzisko dobrze podpiera uda. Znajdziemy oczywiście wejścia Isofix. Zagłówki regulują się w takim stopniu, a na środku otwierany, miękki podłokietnik z uchwytami na kubki, które jednak nie są adaptacyjne. Drzwi wykończone są kiepsko, a patrząc na cenę to nawet tragicznie. Wszędzie mamy twardy plastik i jedynie podłokietnik obszyty jest sztuczną skórą, jednak nie ma za dużo pianki. Kieszenie pomieszczą kubek, tył fotela jest miękki, gazetownik tylko w fotelu pasażera, a na środku brak nawiewów, ale są 2 porty USB-C. Przechodząc do przodu, wita nas dobra, jak na Toyotę, nietypowa pozycja za kierownicą. Siedzimy tutaj całkiem blisko ziemi, w czym pomaga nisko zamocowany fotel zupełnie inaczej niż choćby w Yarisie i to mi się naprawdę podoba. Od wersji Prestige fotel kierowcy regulowany jest elektrycznie w 8 kierunkach z regulacją odcinka lędźwiowego w jednej płaszczyźnie, ale niestety, typowo dla Toyoty, fotel pasażera nie zasłużył na regulację wysokości. Przynajmniej tak ową mają pasy. Fotele są całkiem dobrze wyprofilowane zarówno w części oparcia, jak i siedziska, które jednak jest delikatnie za krótkie. Tapicerka prezentuje się bardzo ładnie, mimo że jest to tylko podstawowa, materiałowa, będąca połączeniem 2 odcieni szarości z białymi wstawkami i przeszyciami, a dla wersji Executive zarezerwowana jest skóra wegańska. Ten projekt deski rozdzielczej jest nowy w gamie Toyoty, chociaż oczywiście czerpie z innych modeli. Na przykład z elektryka BZ4X połączenie tej kierownicy wraz z ekranem nad nią, do którego dalej się nie przekonałem, ale poza tym wygląda bardzo ładnie. Kierownica jest dosyć mała, mile miękka i bardzo dobrze trzyma się w dłoniach. Ma mnóstwo fizycznych przycisków po obu stronach i ten czarny pasek czujników, które monitorują, czy patrzymy na drogę, ale dalej wygląda dla mnie jakoś nieforemnie i ociężale przez tę ogromną osłonę poduszki powietrznej. Nad nią widzimy wspomniany ekran zegarów cyfrowych, które są dokładnie takie same jak w BZ4X. I okej, mają dużą nośność informacyjną i są tak umieszczone, aby zastąpić head-upa, ale graficznie wyglądają staro. Wszystkie informacje są mocno upchane na ten nieduży 7-calowy ekran i tym bardziej tego nie rozumiem, że Toyota ma ładne i bardziej rozbudowane zegary cyfrowe, które weszły wraz z Corollą Cross i stopniowo są dodawane do innych modeli. Przynajmniej na środku widzimy główne multimedia z ekranem o już pokaźnej przekątnej 12,3 cala. Jest to ten nowy system, który Toyota i Lexus od jakiegoś czasu używają w większości modeli. Jest on prosty w użytkowaniu, wygląda ładnie, działa szybko i ma funkcję OTA, czyli aktualizuje się przez internet włącznie z mapami, które są bardzo szybko zmieniane. Jednak przez większość czasu będziecie pewnie używali Android Auto czy Apple CarPlay, które działa bardzo dobrze i jest bezprzewodowe, ale Android wymaga już kabla. Przechodząc do audio, to niestety nie mamy żadnego markowego zestawu i zostaje nam tylko podstawowe 6 głośników, które gra jednak naprawdę przyzwoicie i czysto. A już w bazowej wersji dostajemy kamerę cofania, która ma poprawną jakość, a do tego swój własny spryskiwacz i linie skręcają się wraz z ruchem kierownicy. Poniżej widzimy ładny panel obsługi klimatyzacji z fizycznymi przyciskami, dzięki którym jest on banalny w użytkowaniu.
Pod spodem znajdziemy jeszcze dwa wejścia USB-C oraz 12V i gumowaną półkę na telefon, jednak bez ładowarki indukcyjnej niezależnie od wersji wyposażenia. Na konsoli oczywiście mała elektroniczna dźwignia skrzyni biegów znana z nowych Lexusów, a także mały przełącznik trybów jazdy oraz przyciski zmieniające zachowanie układu hybrydowego i auto hold, który musimy włączyć po każdym uruchomieniu auta. Nad lewym kolanem kolejne przyciski funkcyjne, na podsufitce również, ale dotykowe, oraz lusterko z opcją włączenia obrazu z kamery umieszczonej obok kamery cofania. Jest to o tyle przydatne, że widok do tyłu jest słaby, a do tego nie ma tylnej wycieraczki, więc w deszczu przez szybę kompletnie nic nie widać. Prius wykończony jest po prostu słabo. Przed kierowcą mnóstwo takiego niemiłego w dotyku twardego plastiku, na podszybiu również twardo i tylko przed pasażerem lekko uginające się tworzywo na desce. Pod ekranem ładny akcent z nazwą modelu, a poniżej ciągnąca się przez całą szerokość kokpitu jaśniejsza listwa z ładnym wzorem. Na tunelu centralnym sporo piano black i twarde boczki, a w miarę miękki jest tylko podłokietnik, chociaż tylko w miarę. Drzwi od góry mają lekko uginające się tworzywo i tylko wokół klamki twardy plastik, a podłokietnik obszyty skórą i najbardziej miękki ze wszystkich. Dobra, to rzućmy jeszcze okiem na schowki i idziemy pod maskę. A tutaj dumny napis Prius wraz z odrodzeniem hybrydy, a także patyk. A tak na serio, to dostępny mamy tylko jeden napęd, przynajmniej w Unii Europejskiej, czyli hybrydę plug-in opartą na hybrydzie 5. generacji, debiutującej w Corolli Cross. Bazuje ona na silniku spalinowym o pojemności 2 litrów i mocy 152 koni mechanicznych, a także motorze elektrycznym o nawet większej mocy 163 koni. Łącznie uzyskujemy 223 konie mechaniczne, bliżej nieokreślony, ale ogromny moment obrotowy i napęd wyłącznie naprzód przekazywany przez skrzynię bezstopniową ECVT. Na wstępie ujęć z jazdy chciałbym jeszcze przeprosić za zbyt niski kadr, ale źle ustawiłem kamerę i niestety często ścina za dużo szyby, jednak mam nadzieję, że nie przeszkodzi wam to w słuchaniu mojego ględzenia. Także wracając, taki zestaw według Toyoty pojedzie maksymalnie 177 km/h, a sprint do pierwszej setki zajmie 6,7 sekundy, więc pora to sprawdzić, oczywiście bez prędkości maksymalnej.
Jak widzieliście, udało mi się nawet urwać jeszcze 1/10 sekundy, co jest naprawdę świetnym wynikiem, a jak na Priusa to w ogóle kosmos. Czas 50-150 wyniósł 10,5 sekundy, a hamowanie ze 100 km na godzinę zajęło ponad 40 metrów, w dodatku z bardzo dziwnym odgłosem. I te wyniki przyspieszeń bardzo dobrze oddają same wrażenia z jazdy. Jest po prostu bardzo szybko. Oczywiście wszystko zależy od wybranego trybu jazdy, ale też trybu pracy układu hybrydowego, bo Toyota chyba jako jedyna na rynku w swoich pluginach oferuje tak mocny silnik elektryczny, że kiedy jedziemy w trybie EV, to nawet po kickdownie nie włącza się spalinówka. Dzięki temu możemy z Priusa faktycznie korzystać jak z samochodu w pełni elektrycznego, któremu nie brakuje dynamiki. W mieście jest bardzo szybko, bo mamy natychmiastową reakcję typową dla elektryka, a mocy zaczyna brakować dopiero powyżej tych 100 km na godzinę, ale spokojnie do 140 możemy się sprawnie rozpędzić bez włączania silnika spalinowego. Oczywiście możemy też przejść w tryb hybrydowy i wtedy samochód sam decyduje, jaki napęd przejmie dowodzenie. W tym pomaga także skrzynia bezstopniowa, która oczywiście podczas maksymalnego przyspieszania sprawia, że silnik wyje. Tego nie da się ukryć. Ale dzięki swojej charakterystyce sprawia za to, że przechodzenie z napędu elektrycznego na spalinowy czy na łączony jest idealnie płynne przy każdej prędkości. Pomaga ona także w natychmiastowej reakcji na kickdown, wprowadzając silnik spalinowy od razu na optymalne obroty i to niezależnie czy wybierzemy tryb sport, czy zostaniemy w normalnym. Tak naprawdę jedyną wadą tej hybrydy jest brak napędu na 4 koła, który przy tak ogromnym momencie obrotowym po prostu by się przydał, ale rozumiem, że Toyota chciała odróżnić tego plugina od mocniejszego w RAV4. Ale wadą na pewno nie jest spalanie. Zacznijmy od wariantu, w którym nie ładujemy akumulatora i jeździmy Priusem jak zwykłą hybrydą. W takim przypadku w mieście osiągałem wyniki nawet od 2 litrów na 100 km przez 3, 3,5, 4 po maksymalnie 5 czy lekko ponad 5 litrów, co przekładało się na średnie spalanie 4 litrów na 100 km. Przy prędkości 90 km na godzinę spalanie było takie samo, przy 120 wyniosło 5,5 litra, a przy 146,5 litra na każde 100 km. Więc jak widzicie, są to wyniki świetne, które pokazują, jak wybitnie dopracowany jest to napęd. Natomiast gdy mówiłem, że możemy używać Priusa jako samochód czysto elektryczny, to tym bardziej potwierdza to zasięg na samym akumulatorze. Toyota podaje pojemność 13,6 kWh i raczej jest to wartość brutto, co potwierdza też czas ładowania ze zwykłego gniazdka nieco ponad 5 godzin. Za to sama ładowarka pokładowa ma moc zaledwie 3,3 kW, więc podłączenie do mocniejszego gniazdka skróci nam czas ładowania o zaledwie godzinę. Według Toyoty zasięg w trybie elektrycznym ma wynosić od 72 do 86 km i faktycznie muszę to potwierdzić. Kręcąc się spokojnie wieczorem w większości po mieście i nie przekraczając 100 km na godzinę, udało mi się przejechać 86,5 km, a w poniedziałkowe poranne korki były to 73 km, więc są to wyniki naprawdę znakomite. Pomaga w tym również rekuperacja, która ma 3 poziomy hamowania i w tym najmocniejszym oferuje niemal one pedal driving, bo już do zatrzymania trzeba użyć pedału hamulca.
Nowością w Priusie jest dostępny tylko w wersji Executive dach z panelami fotowoltaicznymi, który według Toyoty ma wygenerować do 8 km zasięgu w ciągu dnia i naładować do pełna baterię w kilka dni. Jednak mówimy tutaj pewnie o idealnych warunkach i zostawieniu auta w pełnym słońcu, czego raczej każdy stara się unikać, a dodatkowa masa w najwyższym punkcie samochodu też nie jest pożądana. Tym bardziej dla pracy zawieszenia, które zobaczmy jak poradzi sobie na nierównej drodze. I tutaj jest świetnie. Zawsze chwalę zawieszenia w Toyotach, bo z tych marek, które do tej pory testowałem, uważam, że najlepiej łączą komfort z dobrym prowadzeniem. Tutaj jest tak samo. Zawieszenie super wybiera nierówności, ale robi to inaczej niż na przykład DS4, które bardziej płynie i wygładza dziury. Tutaj je czuć, ale przy tym samochód pozostaje taki zwarty i stabilny, jakby w ogóle nie były dla niego żadnym wyzwaniem. Tak samo na zakrętach Prius prowadzi się bardzo dobrze, a układ kierowniczy szybko reaguje na wydane polecenia i tak naprawdę najszybciej poddają się opony, które są bardzo wąskie, aby z drugiej strony było jak najniższe spalanie, więc coś za coś. Przekonajmy się teraz, czy tak samo dobrze będzie na autostradzie. I tak, i nie. Jest dobrze, bo Prius jest bardzo stabilny również przy wyższych prędkościach, w czym pomaga mała wysokość nadwozia, a o tyle jest źle, że po prostu jest głośno. Toyoty nigdy nie słynęły z dobrego wyciszenia i tak samo jest tutaj. Oczywiście tragedii nie ma i da się podróżować z prędkością autostradową, ale tak w pełni komfortowo będzie do 110, no maksymalnie 120 km na godzinę. Taką podróż na pewno ułatwi nam adaptacyjny tempomat działający w pełnym zakresie prędkości. Bardzo dobrze spełnia on swoje zadanie, a w dodatku współpracuje z systemem odczytującym ograniczenia prędkości i pozwala nam jednym kliknięciem dostosować się do obowiązującego. Jak to każdy tego typu system popełnia błędy, ale tutaj jest w normie. Wraz z tempomatem współpracuje także asystent utrzymania pośrodku pasa ruchu, który również działa bardzo dobrze, płynnie utrzymuje nas pomiędzy liniami i nie jest nerwowy. Ale test szykany go przerósł. A teraz przejdźmy do ujęć nocnych. Po otwarciu auta niestety ciemność. Bagażnik jest bardzo delikatnie oświetlony lampką LED, tak samo jak w kabinie, ale przynajmniej zarówno z tyłu, jak i z przodu jest trochę jaśniej. Tak prezentuje się wnętrze po odpaleniu. Z tyłu widzimy podświetlony przełącznik szyby oraz wejścia USB na środku. Z przodu dobrze widoczne zegary, a nawet niektóre kontrolki aż za dobrze, lekko odbijając się w szybie. Na kierownicy te dwa czujniki widoczne tylko na kamerze i wszystko podświetlone. Tak jak nad lewym kolanem i na drzwiach. Przestrzeń na nogi oświetlona, a na środku wszystko ładnie widoczne, w czym również pomaga lampka w podsufitce, która delikatnie oświetla konsolę. W całkowitej ciemności kamera cofania radzi sobie świetnie. Pod podłokietnikiem widoczne wejścia USB, a w schowku przed pasażerem lampka LEDowa. W cyfrowym lusterku widać trochę więcej niż przez szybę.
a przyciski zarówno na nim, jak i na podsufitce są podświetlone. Do tego w zasłonach mocne LEDy. No i jak widzicie, mamy taką jedną listwę oświetlenia kameralnego, której w żaden sposób nie zmienimy, ale fajnie, że jest. Więc ogólnie, jak na Toyotę, jest bardzo dobrze, a w porównaniu do innych marek jest po prostu w porządku, bo nie ma się do czego szczególnie przyczepić. Na zewnątrz z przodu widzimy reflektory full LED z super widocznym, ogromnym kierunkowskazem, na lusterku LEDowy kierunek, a z tyłu ładna listwa świetlna łącząca LEDowe lampy z prostymi kierunkowskazami, ciekawie umieszczone światło przeciwmgielne, a także LEDowe podświetlenie tablicy rejestracyjnej. Tak świecą reflektory na postoju. Wiązka jest mocna i w miarę szeroka, a światła drogowe stoją na równie dobrym poziomie. Jednak dopiero podczas jazdy zobaczymy ich pełen potencjał, gdyż są one matrycowe. Mają bardzo dużo stref, które komputer bardzo płynnie włącza i wygasza, ale kilka razy zdarzyło mu się zrobić to trochę za późno, co zasługuje na minus. Na pewno nie są to najlepsze światła matrycowe, z jakimi jechałem, ale jak najbardziej warto dla nich dopłacić do wyższych wersji. A to płynnie kieruje nas do ceny. Jak widzicie, na moment nagrywania tego testu w Toyocie mamy wyprzedaż rocznika 2023 i są dosyć spore rabaty, ale ja jak zwykle podam ceny standardowe. Cennik otwiera wersja Comfort zaczynająca się od 200 000 złotych, którą poznamy głównie po mniejszych felgach, a także braku podgrzewanej kierownicy, elektrycznej klapy bagażnika, czy manualnym poziomowaniem reflektorów i co za tym idzie oczywiście brakiem świateł matrycowych. W kontraście tak prezentuje się topowa wersja Executive z wcześniej wspomnianym dachem z panelami fotowoltaicznymi, ale główne różnice poczujemy w środku za sprawą tapicerki ze skóry wegańskiej wraz z wentylacją czy pamięcią ustawień fotela kierowcy i kamerą 360 stopni. Taka konfiguracja z najdroższym lakierem to wydatek 243 000 złotych. A za optymalne rozwiązanie uważam testowaną wersję Prestige, której tak naprawdę brakuje tylko tapicerki skórzanej wraz z towarzyszącymi opcjami foteli i kamery 360 stopni. A cena 212 000 złotych jest znacząco niższa od Executive i zdecydowanie warta dopłaty względem bazowej wersji. I tak przechodząc do podsumowania, oczywiście jest drogo, jak w każdym nowym modelu, ale tutaj dodatkowo na niekorzyść działa fakt, że dostępna jest tylko hybryda PHEV. Bazując na cenniku nowego CHR-a, różnica między plug-inem a zwykłą hybrydą 2.0 to 24 000 zł, a wersja 1.8 jest o kolejne 9 000 zł tańsza. Więc gdyby taki Prius zaczynał się od 167 000 zł, to byłby na pewno bardziej dostępną propozycją, bo nie sądzę, że klienci Toyoty koniecznie wymagają tak świetnej dynamiki jak w tym pluginie. Jednak o tyle jestem w stanie zrozumieć Toyotę, że obecny Prius pozycjonuje się raczej jako auto niszowe, które ma swoje wady jak mały bagażnik, kiepskie wyciszenie czy najwyżej średnie wykończenie. Ale za to wygląda świetnie, a już na pewno się wyróżnia, rewelacyjnie się prowadzi i ma napęd, który jest zarówno dynamiczny i wybitnie oszczędny. Więc zdecydowanie będzie kupowany sercem, a nie tylko i wyłącznie rozumem. Także dzięki za oglądanie. Jeśli doceniasz moją pracę, to zachęcam do zostawienia subskrypcji, a także łapki w górę i komentarza, czym bardzo mi pomożesz i widzimy się w następnym filmie. Bye!